Siema, dzisiaj jesteśmy w pałacu i mamy kolejną japońską limuzynę. Porozmawiamy z członkiem ekipy Ramen Riders. Przed Wami Honda Legend Kamila. A więc dobra, witamy się z Kamilem, siemanko. Siemanko. No i mów mi, co my tutaj mamy. Co my tutaj mamy? No mamy Honda Legend K9. Nasz polski salon, co ciekawe. Okej, czyli z polskiego salonu. Tak, z polskiego salonu jest nawet naklejka homologacyjna na kielichu pod maską. A z którego roku? 2000 rok, 3,5 V6, no ale to klasyka, nie? One w Europie ogólnie miały jedno i to samo wyposażenie. Jedna wersja, nie było w sumie biednych, bogatych. Jedynie akury na Stany i... Czyli nie było żadnych pakietów tam, że można było dobrać, tylko wszystkie było były nic. takie same. Powiedz mi jeszcze, jak długo go masz? No 6 lat go mam. 6 lat. 6 lat go mam, bo dowód już jest pełny, no. Już w tamtym roku był pełny. Jakieś wcześniej samochody przed nim miałeś? Zamiast tego miałem Civica i moim daily carem był Civic 6 Sedan. Okej. No i go sprzedałem, bo już też był gwint, koło, to. Sprzedałem, kupiłem seryjnego Legenda na daily. Tak, i miał być seryjny, a... No właśnie. miał być ale co ciekawe, zrobiłem nim 60 000 kilometrów. Okej, Także czyli- no posłużył czyli jako 10 daily. No tak, Posłużył pojeździłeś jako trochę, daily, nie? tak. No to mi powiedz w takim razie, od czego zacząłeś? W sensie, jeżeli go kupiłeś te 6 lat temu, to jak on wyglądał, w jakim był stanie? Wiesz co, no on wyglądał w sumie niewiele inaczej, no był seryjny, nie? No normalne koło, seryjne, bez gwintu, bez dokładki przedniej, bo dokładka przednia to jest z Akury. No i flaga, tak wizualnie to w sumie nic się nie zmienił, nie? Dobra, ale No. jak go kupiłeś, to wymagał jakiejś renowacji? Coś było do zrobienia, wiesz, takiego... tak. W jakim stanie była podłoga? Ogólnie to tutaj nic nie ruszałem, podłoga, progi, to wszystko jest jeszcze fabryka tak jak to było, nie było nawet konserwowane, jest spoko. Nadkola tylne zrobione, no bo to klasyka i drzwi kierowcy były zgnite od dołu. Okej, no, czyli tam, gdzie te spływy wody tam są, No, to dokładnie. to tam bierze, nie? Legend nie jest mocno przerobiony, ale tutaj za bardzo nie ma co przerabiać, żeby nie przesadzić, nie? No tak, musi no być wiesz, to musi kulturalnie. być VIP. Ale dobra, to Dokładnie. przejdźmy po kolei. Powiedziałeś dokładka. Jeszcze raz, Tak. jakbyś mógł powtórzyć, co to jest za dokładka? Dokładka to jest z Akury RL. W sensie to zrobiła jakaś firma po prostu pod Okej. Akurę RL tuningową. No i ze Stanów to normalnie pasuje. Bo to jest- Akura RL to jest odpowiednik Legenda? Legenda na Stany. Szybki przerywnik. Niestety w tym filmie zawiodło audio, ale w zamian za to mamy dla Was konkurs prosto od Hemotion. Na pewno kojarzycie Kubę z Datsun Europe. To on w tym roku zwyciężył nasze bitwy samochodowe, które organizujemy na Instagramie. I to właśnie od niego te kosmetyki lądują do Was. Jedyne co musicie zrobić, to zostawić komentarz pod tym filmem i powiedzieć, co najbardziej podobało Wam się w Legendzie. Losowy komentarz wygrywa. Koło. Co to masz za koło? No bo koło tutaj robi chyba największą robotę, nie? No koło to Leonhard Irit Orden. 19 cali, 9,75 przód. I 10 tył. Ten coś koło 15, ale nie wiem dokładnie, bo to się tam zmieniały teraz. A opony jakie masz? 215, 3,5, 19. Naciąg jest mega mocny od środka, nie? Z zewnątrz tego tak nie widać, nie wiem dlaczego tak jest. No tak. Aha, bo od strony mówisz tam bębna, nie? Od bębna jest dużo bardziej, no. Dobra, to jak już przy kole jesteśmy, to powiedz mi, jaki masz zawias tutaj, że to siedzi no dość nisko, muszę przyznać. Mogło być niżej, ale poniekąd jest to też tak, że trzeba jeździć. Jest to gwint BC Racing. Okej. W sumie nie ma do Legenda za dużego wyboru. Jest albo BC Racing, albo Tain. Jest dużo bardziej twardo względem serii? Właśnie powiem Ci, że to jest największy paradoks, bo BC Racing to jest taki gwint, że jak go skręcasz na soft, to jest, mam wrażenie, że bardziej miękko niż na serii, Okej. a jak dajesz hard, to jest ping-pong, jakbyś zaspał amortyzatory, nie? Okej, czyli teoretycznie mimo to, że wsadziłeś, wiesz, obniżyłeś go całego, to komfort został zachowany, bo Nie, jak sobie on przekręcisz naprawdę zawias jest na... bardzo komfortowy dalej. Jak na, wiesz, no taki setup kół i wszystkiego, no wiadomo, na tych oponach to i tak będzie twardziej zawsze, nie? Tak, no nie ma szału, ale to tak jak trzeba mówię, nie, że... Ale jak tu Ci przerwę, bo jak jechaliśmy za Tobą, to generalnie straszne dziury były na drodze, a Ty ładowałeś za nami normalnie. No nie ma źle, to jest tam pierdolenie, że jeżdżą tymi autami jak cioty. Normalnie się tym jeździ, no trzeba uważać tylko, żeby nie wdupić taką dużą, nie? Aha. No, A mieliście problem, żeby spasować? Czy po prostu tak mierzaliście na oko, wiesz tak co, będzie z przodu git? jest spoko, bo z przodu było tylko obniżone, bez kamberów wsiadło i jest git elegancko, a z tyłu myśleliśmy, że jest wszystko dobrze, Okej. aż do pierwszej większej muldy, jak nie opona obtarła o błotnik, tylko rand felgi Okej. obtarł błotnik, no. No to jest zasługa tego softu właśnie, Tak, bo to tak. dobija jednak, nie? No, ale co, wpadł kamber i trochę bardziej położyliśmy i już teraz się ma I się tam chowa do działać. środka, nie? Hamulce, zaciski. Co to są za hamulce? No niestety seria na razie, będzie Big Break Kit na tych zaciskach, co w sumie w Civicu z Brembo 6 tłoki
Sześciotłoki No to z już przodu, ma czym hamować czterotłoki z wtedy, tyłu. No bo tutaj ten seryjny hamulec to jest tarcza 300 na jednym tłoku i naprawdę... Na jednym tłoku? Na jednym tłoku. No jest dramat, ogólnie jest dramat, bo no może jak tym autem jeździsz do 120 to daje radę, nie? No ale dwa hamowania z 200 i hamulce są No bo on chyba koniec. jest ciężki, nie? No on ma prawie tonę 800, no taki zacisk, no to sorry, Nie nie? wyrabia, To no ma jak Civic przyspieszysz, Driver to ma taki setup z Spuchnie, przodu, nie? no tak, no przy tej wadze, no to jednak tu musi być hamulec, żeby całą tą masę Nie da się. hamować, Ja tutaj, co ciekawe, kupiłem oryginalne klocki tarcze OM w ASO, przód, tył, bo wiedziałem, że tu się to krzywi, zaciski z regulatora, wszystko ten i 2 lata i już krzywe są. I już pokrzywiony, no tak. Ale no nie, no jak mówisz, że Big Brake Kit siądzie, no to jeszcze nie dość, że wypełni całą felgę. Otóż to, no właśnie to jest też No. już policzone, bo ten Big Brake Kit był przymierzany, no ale chyba nie w tym roku jeszcze. Nie Spoko, wiem. a jeszcze mi powiedz, bo pierwsze co się rzuca, patrząc na niego z przodu, to są te flagi, nie? Jak No. ci się jeździ z tymi flagami, nie? Nie zasłaniają ci widoku? Nie, no nie zasłaniają. Jest się co, no jest specyficznie, na pewno bardzo dużo ludzi na to patrzy. No na pewno przyciąga wzrok, Już nie? się trochę przyzwyczaiłem, nie? Okej. Ale tak pierwszy raz jak jechałem, to wręcz się tak czułem nie swoją, mówię, kurde, aż przypał tak trochę chyba jechać, nie? No to mógłbym porównać na przykład do, jak w Datsunach są lusterka na błotnika, Tak. nie? No to też takie dziwne, nie wyobrażasz sobie, jak można tam patrzeć na te lusterka, wiesz, gdzieś tam na błotniku, nie? A to mnie jeszcze bardziej ciekawi, już sobie nigdy nie miałem przyjemności tak jeździć, jak z tyłu Rozmawialiśmy z Kubą i Kuba mówił, że gówno widać, O, ale super ale dobrze wygląda. wygląda, więc jest git. No tak, to standard, nie? Dobra, a powiedz mi wydech, czy coś robiłeś z wydechem? Niestety nawet seryjny katalizator jest na miejscu. Okej, no czyli komfortowa VIP fura, nie? No tak, no to była Dailuwa, ale potem wpadło koło gwint i w sumie już nie jest Dailuwa. Czyli jest cicho, komfortowo, elegancko na sofcie skręcone, no No powiem tak, mimo takiego setupu wsiadasz w auto, jedziesz na dworze, jesteś wypoczęty, nie? Nie ma problemu. dobra, no to przejdźmy do środka i powiedz mi od razu, co to masz za zabudowę? No, w środku mamy stoliczki na styl VIP zrobiony. Przedni przymocowany na stałe, tak żeby można było sobie w trakcie jazdy trzymać monsterka. Gulnąć. Dwa dodatkowe cup holderki. No i jeszcze mamy zasłonki dołożone w stylu VIP. No i oj kurwa, i tu jest teraz coś, czego nie wiem jak się nazywa. To wiszące po środku To coś. wiszące pośrodku coś. Japońskie. Ale to fituje, nie? Ale zrobiłem teraz babola, no nie przygotowałem się. Czyli Nie, no, zamontowałeś Kitsuna coś? i drugie to jest, nie pamiętam, no. Okej. No. Czyli po prostu znalazłeś na AliExpress i kliknąłeś do koszyka. No dokładnie. A jeszcze mi powiedz, no bo jako, że limuzyna, no to na pewno ma jakieś wyposażenie tutaj dodatkowe. Tam widzę od strony kierowcy masz jakieś dodatkowe przyciski. Co to jest? No tak, mamy sterowanie foteli elektryczne z pamięcią i kolumny kierowniczej też sterowanie elektryczne z pamięcią. Okej, czyli wsiadając, Tak. ona dostosowuje się do tego zapamiętanego od razu trybu. Dokładnie tak, ona teraz jest odsunięta maksymalnie do góry, jak wsiądziesz i wsadzisz kluczyk, to ona Ci się przysunie w tą Okej, pozycję. czyli w momencie jakby wsadzenia kluczyka to się Dokładnie. dostosowuje do tej pamięci, nie? Ustawi się tak, jak sobie ją zapisałeś, nie? Po modowym siadaniu. A te przyciski takie na środku? Tam koło... Koło lewarka zmiany biegów? Tak. No to grzane fotele. Kurde, no to No. jak na auto z tego roku, no to ma tam trochę tego wyposażenia. Jest całkiem sympatycznie, no. Z tyłu szkoda, że nie ma, bo na przykład na Stany, znaczy na Japonię miały z tyłu też elektryczną kanapę, sterowanie radiem z tyłu Okej. i grzaną tylną kanapę, nie? Więc naprawdę Tak. były fajne bajery, No to, ale... to fajne. W Mercedesach miałeś jeszcze telefon, żeby sobie dzwonić. Halo? Tak, tutaj nie było, był dołożony taki zestaw, ale na szczęście zrobił to ktoś tak, że można było to zdemontować. A ten automat, jak on się sprawuje w tym samochodzie? Stary czterobiegowy automat, no, wozi dupkę, no tak jak na limuzynę przystało, nie? Za dużo tu nie ma chyba o czym mówić, no, jest jaki jest. Rozumiem. A te sterowanie na kierownicy, to od czego tam masz? Sterowanie na kierownicy, no to masz sterowanie radiem, głośność, przerzucanie muzyki, no i tempomat. To przejdźmy do tyłu, bo tam z tyłu też widzę, Dobrze. że się dzieje. I wspomniałeś mi o tej zabudowie. I powiedz mi, skąd ją masz? Czy można ją kupić? Czy ją zrobiliście? Jak to wygląda? No kupić raczej nie można tak dedykowanej do tego samochodu. Są to jakieś firmy w Japonii, co robią do takich rzeczy takie, do limuzyn, takie rzeczy, ale one są bardziej uniwersalne, nie pasuje to tak wszystko ładnie. Te są wykonane przez nas ręcznie. Kurde, no to powiem wam, że ładnie to Tak. wyszło, nie? Bo to fituje wszystko. Jest to spasowane mniej więcej kolorystycznie, staraliśmy się dobrać do tego, aczkolwiek te dekory w
Legendzie to jest też hit, bo jak sobie popatrzysz, A to jest drewno czy plastik? to jest plastik z hydrografiką. Okej. Ale oryginalnie tak to jest No, zrobione, wiem, to nie jest drewniane. I jak sobie popatrzysz, to jest śmieszne, bo ja mam wrażenie, że jest delikatnie inny ten wzór tego drewna tutaj niż na konsoli środkowej. Okej, czyli że tam oni... Ale już to tam, tak jest, fabrycznie, tak to czyli wymyślili, oni już nie? tam pokiepścili coś, nie? Tak, tak, tutaj się nie popisali z tym jednak. Ale tutaj już mamy drewno pobejcowane i zalane żywicą epoksydową. Czyli jakbyście wy robili takiego Legenda od podstaw, to byście to zrobili całe z drewna i tak jak należy. Dokładnie, dokładnie. Tył wygląda na to, że można się tu wozić dość komfortowo. No, jest mięciutko, jest kanapa. To też jest, co ciekawe, wszystko seryjne, nic tu nie było ruszane, także się całkiem uchowało. No jest to jeszcze, wiesz, taka skóra, na której da się kromkę chleba ukroić i nie ma dziury od razu. Tutaj masz wszystko ładnie, pięknie, ale przejdźmy pod maskę. I to już nie wiem, czy będzie tak pięknie, bo te auto raczej tym Czyli tam zabudowę żadnej nie zrobiliście, nie tak? zrobiliśmy tam żadnej zabudowy. No. Powiem Ci, że specyficzny masz ten rytuał, otwarcie maski. Troszkę tak, no i... Ale tak z gracją to zrobiłeś, Ci powiem. No. No i to już nie jest tak fajne, no co mam powiedzieć. 3,5 V6. 3,5 V6, dawno nie sprzątane. Silnik jak silnik, no tak ma wyglądać, Jak nie? silnik, no. Jaką mocą może się teraz pochwalić? 208 koni. Mało jak na, wiesz, Mało jak na jak motor na 3,5, nie? litra, no. Bo 3,5 no to Zetki też miały, też V6, no i No. tam 280, I 300... to tej na 280 to najsłabszej, nie? Tak, ta najsłabsza, nie? A tam HR chyba miał 313, 313. nie wiem. Te silniki też robią przebiegi ogromne, nie? No, pobór oleju to ciężko, żeby te silniki w ogóle paliły olej, no prędzej to tutaj ciekną, no bo... jak A już ile on już ma nabite na liczniku? 360 koła. Okej, i jakieś problemy spotkałeś się z silnikiem, oprócz tego, że gdzieś tam sobie przecieknie? Nie. Tu nie było z silnikiem żadnych problemów. Czyli raczej takie długowieczne. Jeżeli nie masz turbo, to Nie nie ma. masz problemów. Dokładnie. No to jest bardzo bezawaryjny samochód. To znaczy problem jest, no, miałem ciekawą przygodę, bo kuna mi przegryzła ten przewód. No i co ciekawe, no przewód jak przewód, kosztował 100, nie ma problemu, ale musiał przypłynąć z Japonii. No i miesiąc jeździłem na powertape'ie, nie? Dobra, ale to jak już o tym mówisz, to jak z dostępnością części właśnie do niego, takich eksploatacyjnych wszystkich dookoła, nie? Dostępność części eksploatacyjne, no dopóki nie zaczęliśmy bardziej się zagłębiać w robienie samochodów i ściąganie części ze Stanów, to no nie ukrywam, jest ciężko w Europie dostać do niego części. W Stanach praktycznie pod A Acurę jakieś RR. zamienniki z innych modeli, z Hondy? Tak, dużo się da dobrać, na przykład Gwinca Corda się 8 tutaj wkładają, albo 7 chyba. Tylko trzeba czapki przełożyć z górnych amortyzatorów. Oprócz tego to zawieszenie już raczej Legend ma swoje całe. Tarcze klocki też ma wszystko pod siebie, aczkolwiek da się to dostać w zamiennikach. Gdzieś tam takie rzeczy jak tarcze klocki, jakąś tulejkę pojedynczą, takie pierdoły się da. No najlepiej to ze Stanów ściągać po prostu, Rozumiem. nie? Pod Acurę. Dobra, słuchaj, no to zamykaj tą machę i przejdziemy jeszcze do ostatniej części, czyli pytań od Was, które mogliście zadawać na Instagramie. No i tam już Cię wymęczą inni, nie tylko ja. Pomogę Ci. Dziękuję bardzo. A powiedz mi, jak ludzie reagują? W sensie, czy wiedzą w ogóle, co to jest za Honda? No wiesz, Hondę raczej ludzie znają, nie? I znaczek Hondy też ludzie kojarzą. ale wiesz co, mimo że te znaczki są na tym samochodzie, No. to wiele razy usłyszałem fajny Mercedes. Poważnie?
No ale no Tak. w sumie tak, no tak jest, wiesz, No. wrażenie z zewnątrz, że to przypomina trochę No. tego Mercedesa, zresztą w środku tak samo, nie? Nawet tam na stacji, wiesz, jak stało auto obok mnie, że gość nie No. był przed czy z tyłu samochodu, że nie widział znaczka, to ten mówi, kurde, taki Mercedes, mówi, że nie widział takiego jeszcze. Tylko gdzie jest ten celownik do masy, No, nie? no właśnie, mówię, no ładnie, to nie Mercedes, to Honda. No tak, to prawda. No i dużo osób też z akordem myli, nie? Z akordem, ale z akordem kojarzą mi się zegary. Zegary Nie wiem, wszyscy mają podobne, Tak, no mają podobne właśnie zegary Tak. takie okrągłe. Ludzie bardzo reagują, cały czas się ktoś obraca za tym samochodem. No tu bo widzieliśmy właśnie, no. Państwo jacyś przechodzili, czyli łamie karki. Łamie karki, no. Jednak nie widzicie takiego auta, co jeszcze te flagi to już w ogóle jak No właśnie, jechały, bo to... te flagi jak powiewają tutaj, to też jest taki jakby element, który jeszcze bardziej przyciąga ten wzrok. Na nie? co dzień się tego nie widzi w samochodach, nie? No u Ciebie to możemy pokazać, to wygląda w ogóle jakbyś w samolocie siedział i miał zaraz dostać tutaj śniadanie na półeczkę. Tak, no normalnie to jeszcze stoi zastawa, no ale jak jedziemy to, No tak. to by troszkę mogło pospadać. Ale to na eventach, jak rozumiem, no to tu komponujecie całość Tak, i na żeby się eventach stoją prezentowało, nie? kieliszki, szklanki, butelki, wszystko co trzeba. Ale rekwizyty czy można próbować wtedy? Wiesz co, to zależy, no na jednym evencie zdarza się, że jest cała butelka, na jednym, że już jest pusta, no bo, Magicznie znika, bo czasami nie? też w trakcie, jak jest kilka dni, no to No tak. z Siłą rekwizytu rzeczy musi ubyć trochę, nie? to się korzysta. Dobra, jeszcze zanim przeszliśmy do pytań od widzów, to udało nam się przejechać i powiem Ci, że całkiem komfortowo się nim idzie No, tak poruszać. jak mówiłem, no. Mimo takiego wyglądu jest to wciąż wygodny samochód. I No da się tak, nim no gdzieś dalej pojechać. zachowuje to jakieś tam powiedzmy walory limuzyny, nie? Tak, tak. No i dobra, no to teraz Cię wymęczę. Pierwsze pytanie do Ciebie. Ile czasu odbudowywałeś ten wóz? No w sumie to niewiele, no bo mówię, on był w całkiem niezłym stanie kupiony, nie? Lakierniczo był spoko, no jedynie zrobiłem te nadkola, aczkolwiek ciężko mi tak powiedzieć ile czasu, no bo tutaj nie było tak przy tym samochodzie, że wiesz, one było na pół roku rozebrane. Tak, że w jednym interwale to po prostu zrobiłeś na raz. gdzieś tam nim sobie jeździłem, tutaj wsadziłem gwint, koło, wiesz, tu Czyli dokładkę. to nie było tak, że auto gdzieś stało i nie miało jak się poruszać, tylko gdzieś tam coś tam zawsze one dołożyłeś, cały nie? czas było użytkowane, tak naprawdę dopiero jak wleciały te koła, no bo No są tak, całe rozumiem. w polerce wibracyjnej, no to już na daily się nie nadaje niestety. To pytanie, co to jest za felga? To już chyba wcześniej wspomniałeś. Tak, felga Leon Hardirit Orden, Jaki silnik? To też już było. 3,5 V6. Czy legendy są skomplikowane w budowie? Silnik i cała reszta. Wiesz co, jest dużo, na tym silniku jest fajnie, bo jest dużo kabli i podciśnień jest na nim wrzucone, nie? Okej. Bo to jest tak zrobione, żeby to w miarę sprawnie dało się wyciągnąć z auta, aczkolwiek cały silnik z osprzętem, aczkolwiek jak tak coś robisz na aucie, kurczę, no to jest ciasno jednak, Jest nie? ciasno. Jak wyglądają mniej więcej roczne koszty utrzymania takiej limuzyny? No Legend jest specyficzny bardzo, no bo tu można powiedzieć o spalaniu, no pali to mniej więcej 15-17 litrów, a koszty utrzymania, no kurczę, to tak jak mówię, no ja to auto mam 6 lat i ja przy nim zrobiłem 2 razy alternator i rozrusznik i w sumie jakieś świece, kable, olej, a tak to się z nim nic nie działo. I tu jestem zdziwiony, bo nie padło takie pytanie. Ile bierze oleju? Ile bierze oleju? No właśnie ciężko powiedzieć, no coś tam z niego cieknie, z tego uszczelniacza wału, no bo też mi się go jeszcze nie chciało ściągać, ale jak jeździłem na daily, no to też nie dolewałem tutaj oleju, nie? Raczej nie musicie się martwić, ten silnik oleju nie bierze. Nie, tutaj akurat prędzej, że części se trzeba ogarniać z dalszych regionów świata, ale olej to akurat spoko. Dobra, i ostatnie pytanie ode mnie. Czym w ogóle jest ekipa Ramen Riders? Ale na nie na razie nie odpowiadaj. Wiemy, że masz jeszcze jeden samochód, czyli Civica, o którym porozmawiamy w następnym odcinku. Więc Wam dziękuję za to, że oglądaliście ten odcinek do końca. Zostańcie do kolejnego, gdzie pokażemy właśnie Civica i rozwiejemy wątpliwości na temat grupy Ramen Riders. No i cóż, dzięki, cześć!